No ale lata minęły, zjawiłem się znowu w Japonii i w Kyoto razem z Krystyną przechodząc ulicą zobaczyliśmy piękną kobietę namalowaną na dużym bardzo takim przed teatrem takiej dużej reklamie. I napisane było, jak nam przeczytali nasi przyjaciele, że to jest dama kameliowa. Mówię, skąd taka piękna kobieta? Kto? Ja mówię, nie, to ona Agata gra. Aktor, który grywa kobiety. Tak zobaczyłem po raz pierwszy Tamasaburo Bando. Poszliśmy zobaczyć, no i już wiedziałem, że muszę się spotkać z tym aktorem. Jak on grał wspaniale. Z nim grały prawdziwe kobiety. No ale one były takie nieudane, jakieś bez żadnej formy. On naprawdę tworzył wspaniałą postać damy kameliowej, jak umierał, jak się zachowywał, jak mówił. Wszystko to było tak porywające, że od tego czasu nagle pomyślałem, skojarzyłem sobie, ale przecież on jest mężczyzną, czyli że on mógłby zagrać równocześnie i Nastazję, i księcia Myszkina. Byłaby to prawdziwa tajemnica na scenie aktora, który przemienia się i gra te dwie role razem. No, ta mania mnie opanowała. Napisałem list do Tamasaburo, który długi czas nie dawał mi żadnych szans. Domyśliłem się łatwo, że jego problem polega na tym, że on się boi grać. Nie boi się, tylko nie widzi powodu, żeby grać mężczyznę. Agata jest aktorem, który od 7 roku życia zaczyna grać w teatrze kabuki. I jeżeli jest Agata, to gra dziewczynki. I dorasta z tymi rolami do ról dorosłych kobiet, a potem starych kobiet. Nigdy nie gra mężczyzny. Zawsze gra tylko partie kobiece. Z tym, że Tamasaburo Bando był tutaj o tyle wyjątkiem, że grał nie tylko w teatrze kabuki, tradycyjne role kobiece, ale grał również w repertuarze europejskim. On grał Julię w Romeo i Julii, on grał Lady Macbeth, on grał w innych europejskich spektaklach kobiece role. W związku z tym mogłem zamarzyć o tym, że jeżeli gra damę kameliową, może zechce zagrać i Nastazję. On Nastazję by chciał zagrać, tylko nie chciał grać równocześnie księcia Myszkina, bo się po prostu w jakimś sensie obawiał swojej widowni, która go widziała tylko jako kobietę. Nigdy jako mężczyznę. On zaczął od 5 roku życia i ja widziałem jego jako pięcioletnią dziewczynkę, bo tańczył taki taniec dziewczynki. Więc rozumiałem, że to jest... Długo to trwało, 3-4 lata, nim on się zdecydował i wreszcie napisał do mnie list, że jest gotów wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Ja wcześniej mu opisałem, na czym rzecz polega, co to jest za utwór. On oczywiście jest człowiekiem wykształconym, wiedział nie tylko, kto to jest Dostojewski, no ale wiedział, co to jest za powieść, jaki to jest pomysł mój. No i wreszcie zapadła decyzja, że tak. Od tego momentu my z Krystyną, która była scenografem i kostiumologiem, przenieśliśmy rekwizyty nawet z naszego teatru, niektóre meble i Krystyna zaprojektowała nowe kostiumy, no bo wkroczyła na scenę Nastazja, więc zaprojektowała kostium kobiecy Nastazji, kostium męski księcia Myszkina, Rogorzyn, 2 aktorów, 3 postacie. No i zaczęliśmy próby i muszę powiedzieć, że to było znowu piękne i takie wspaniale, prawdziwie teatralne doświadczenie, no bo zobaczyłem cud, którego nigdy nie mogłem się domyślić i zobaczyłem, jak on przemienia się z mężczyzny w kobietę. Za pomocą jednego ruchu rzuca klipsy, które ma na uszach, nausznice, rzuca i nagle odwraca się, jest mężczyzną. Za chwileczkę zarzuca szal. Krystyna bardzo zręcznie zrobiła, także dała mu szansę przemienienia się za pomocą też i kostiumu z kobiety w mężczyznę, także on zarzucał szal i nagle odwracał się, już był kim innym. Mówił już zupełnie innym głosem, miał zupełnie inne ruchy,
To było fascynujące zupełnie patrzeć na to, jak to powstaje dookoła niezwykle zdyscyplinowany zespół tych wszystkich ludzi, którzy pracowali razem z nim. Także praca była jedną wielką radością. No i potem niespodziewane przedstawienie, które zyskało w Tokio wielki poklask i następnego roku zostało przeniesione do Osaka, gdzie graliśmy go jeszcze jeden sezon. No ale ponieważ Tamasaburo, a ja też byłem nie od tego, żeby to przedstawienie utrwalić na taśmie, więc w Warszawie, co już opowiadałem, zrobiliśmy film Nastazja, który do dzisiejszego dnia istnieje. Ale film zawsze daje jakby szansę zmontowania, a tu nagle to, co było istotą teatru, co jest duszą teatru, co nie może nigdzie indziej być stworzone, to jest właśnie to, że widzisz nagle tą zdumiewającą przemianę.